Jesteśmy na lotnisku Charleroi. Spotkaliśmy Grzegorza Brauna. Chcę mu zadać jedno krótkie pytanie. Czy Yoda z Gwiezdnych Wojen był Żydem? Jak rozumiem, to jest pytanie o prawdziwy sens Gwiezdnych Wojen. Co naprawdę jest grane? Kto jest kim za tą propagandową fasadą, którą jest narracja Lucasa? Otóż trzeba zauważyć, że Gwiezdne Wojny to produkt propagandy republikańskiej. Propagandy republikańskiej, demokratycznej. Antymonarchiczny produkt propagandowy. Szydło wychodzi z worka w drugiej serii Gwiezdnych Wojen, drugiej wedle chronologii produkcji, nie zaś wedle chronologii opowieści. W tej drugiej serii, zrobionej w latach 90., dowiadujemy się o szeregu istotnych faktów, okoliczności, które pomagają nam zrozumieć, jaki jest rzeczywiście rozkład sił i podział ról w Gwiezdnych Wojnach. Otóż przede wszystkim zwrócę uwagę na to, że to dopiero tam dowiadujemy się, jaka jest pierwotna przyczyna tej wielkiej wojny galaktycznej. Przepraszam bardzo. Do wojny doszło, ponieważ intergalaktyczny Senat podniósł podatki, co nie uszczęśliwiło gildii handlowej, która zainicjowała w sekrecie produkcję klonów, dronów, robotów, które miały posłużyć do przejęcia władzy w galaktyce. No, to już jest ważne odkrycie. Przyczyną wojny są etatystyczne praktyki, fiskalizm w polityce demokratycznego organu władzy zwierzchniej. Jakże typowe. Nie ma takiego łajdactwa, nie ma takiej podłości, do której nie posunie się demokratyczna władza w potrzebie pieniędzy. A więc Senat nakłada podatki, wybucha bunt, wojna. W tej wojnie jestem oczywiście po stronie gildii handlowej, która zaprotestowała przeciwko nieuczciwemu, skrajnemu fiskalizmowi Senatu Galaktycznego. Dalej, zauważmy, że bohaterka, którą jeszcze na początku nazywa się księżniczką, w drugiej części w chronologii opowiadania jest już tytułowana panią senator. Kto jest obok niej w tym galaktycznym senacie, kto tam zasiada? No, między innymi ten największy idiota z pierwszego filmu w chronologii opowiadania, ten z długimi uszami, wiecie Państwo, Jar Jar Binks, tak? Otóż tutaj przemawia podświadomość, wychodzi na jaw prawda, chociaż jak powiadam, jest to dzieło propagandy demokratycznej, republikańskiej, no to właśnie z obfitości serca usta mówią, taka jest rzeczywistość demokracji, że senatorami, posłami zostają najwięksi idioci, tacy, którzy gwarantują swoim mocodawcom, że niczego nie będą rozumieli i zrobią wszystko, czego się od nich oczekuje. Kto zaś jest mocodawcą, kto pociąga sznurki, kto ma realną władzę w galaktyce? Okazuje się, że za fasadą demokracji, za tym całym senatem jest jakieś kółko, któremu przewodzi nieduży jegomość i to tam podejmuje się
realne decyzje. Tu się robi politykę, Senat tylko obraduje, a decydują rycerze Jedi, czyli bezpieka, czyli intergalaktyczna bezpieka, UBC. Z tym całym małym Jodą na czele. Nawet w tym wąskim kręgu panuje zamordyzm i jedynowładztwo, bo przecież Joda owszem, może i zasięga rady, ale tak naprawdę podejmuje decyzje osobiście. To, że mamy do czynienia z ubekami, do których misji dorobiona jest cała taka romantyczna legenda, prawda? Rycerze Jedi, prawda? Bezpieka. To, że to jest takie intergalaktyczne KGB, to również potwierdzają rozliczne przykłady z praktyki. Pamiętacie Państwo tę scenę, całą sekwencję, w której młody Obi-Wan z młodym Skywalkerem wkraczają do jakiegoś lokalu i tam Obi-Wan tak mimochodem przeprowadza pranie mózgu jednego z klientów. Poleca mu iść do domu i przemyśleć całe swoje życie. Pranie mózgu, zakulisowe decyzje i pociąganie za sznurki za fasadą demokracji. Taki jest świat przedstawiony w Gwiezdnych Wojnach. Taka jest Republika przedstawiona w Gwiezdnych Wojnach. No i teraz wobec tego, skoro rycerze Jedi to bezpieka, to kim jest Skywalker senior, kim jest późniejszy Lord Vader? To oczywiście buntownik, to oczywiście jedyna szlachetna jednostka, taki pułkownik Kukliński w Gwiezdnych Wojnach, jedyny człowiek, który przeciwko temu systemowi się buntuje, jedyny człowiek, który przechodzi na stronę normalnych ludzi i wypowiada wojnę bezpiece. No i skoro tak, to musi być najbardziej obsmarowany przez swoich adwersarzy. Generałowie Jaruzelski i Kiszczak najbardziej nienawidzili pułkownika Kuklińskiego za to, że wyłamał się, złamał zmowę milczenia i nie trzymał wspólnego frontu zdrajców jako oficer Ludowego Wojska Polskiego. I próbowali do dziś, ci, którzy jeszcze żyją, próbują pułkownika Kuklińskiego oczernić. I podobnie w Gwiezdnych Wojnach przez autora, narratora, nazwijmy to filologicznie, podmiot wypowiadający Gwiezdnych Wojen, przemawia głosem propagandy republikańskiej. Zdaje mi się, że to dzieło propagandowe w istocie bardzo dużo nam mówi o tym, jakie są realne układy w świecie demokracji. Wracając do pierwszej serii, pierwszej w chronologii produkcji. Jaki model realizuje zatem historia Skywalkera juniora, młodego Luka? No to jest historia Pawlika Morozowa. Pamiętacie Państwo tę legendę propagandy sowieckiej? Młodziutki chłopiec, który zostaje bohaterem Związku Sowieckiego, ponieważ doniósł na własnego ojca, kołchoźnika, że nie oddał władzy całego zboża, jakie zostało zebrane z pola. Luke Skywalker to taki Pawlik Morozow, który po przepraniu mu mózgu przez bezpiekę podnosi rękę na własnego ojca. Takie to są wzorce, tacy bohaterowie, a jeszcze zwróćmy uwagę na to, kim otacza się władza, ta zakulisowa władza bezpieczniaków, z czyjej pomocy korzysta. No to są lumpen proletariusze, to są przestępcy, kryminaliści, przemytnicy, Han Solo. To typowe dla każdej rewolucji bolszewickiej i dla każdej władzy rewolucyjno-demokratycznej. Musi ona odwoływać się do ludzi marginesu społecznego po to, żeby rozprawić się z nami, ludźmi uczciwymi i normalnymi.
Taki jest mój wykład podświadomości Gwiezdnych Wojen. Taki jest ukryty ich sens i taki jest podtekst całej tej historii. Reasumując krótko, czy Joda mógł być Żydem? To Pan powiedział. Muszę to przemyśleć, jeszcze raz obejrzeć wszystkich 6 filmów i wówczas udzielę odpowiedzi na to pytanie. Dziękujemy bardzo.